Grzegorz Szczepanik, MMA.pl. Z nami jest Karolina Kowalkiewicz. I co tam, Karola? Ogłoszony w końcu pojedynek na szczycie. Najważniejszy pojedynek w polskim MMA. Jak w ogóle patrzysz na to? Fajnie to brzmi? Karolina Kowalkiewicz w najważniejszym pojedynku w Polsce w historii? Bardzo fajnie to brzmi. Co mam ci powiedzieć? No nie wiem, ale bardzo się cieszysz już? No, tak się cieszę. A nawet jeszcze bardziej. Nie, naprawdę super. Marzyłam o tym, ciężko na to pracowałam i w końcu się doczekałam, ale mam nadzieję, że to dopiero początek. No tak. Nie mieliśmy okazji rozmawiać. Ostatnia walka Rose Namajunas. No nie byłaś faworytką tego pojedynku, a jednak udało się zdominować Rose, bo tak trzeba to chyba powiedzieć. No, udało się. Więcej. Opowiadaj mi o tym pojedynku. No tak naprawdę trenowałam tej walki tak jak zawsze, bardzo ciężko. Cały czas się uczyłam nowych rzeczy, cały czas się uczę nowych rzeczy. Walka potoczyła się po mojej myśli, no co tu dużo mówić. Już teraz o tej walce nie myślę, tylko skupiam się na następnym pojedynku. Ale fajnie, bardzo fajnie to wspominam. Ja naprawdę, kiedy wchodzę do oktagonu, to po prostu ja czuję, że to jest moje miejsce, że to jest to miejsce, gdzie powinnam być. Jestem tam przeszczęśliwa, jestem mega spokojna i po prostu chcę zrobić swoje. Dobrze, powiedz mi, jak faktycznie już zostawimy tę Rose i przejdziemy już do tego, co nas czeka tak naprawdę. Po pierwsze, konferencja w Nowym Jorku, duże wydarzenie? Bardzo duże, bardzo fajnie. Ja cały czas jeszcze nie wierzę w to, co się dzieje. Wśród tych wszystkich najlepszych zawodników na świecie. Karolina Kowalkiewicz. No, taki mały żuczek z Polski gdzieś tam sobie siedział obok Conora McGregora. W ogóle. Jakie wrażenie robią? Fajnie, że tam wszyscy są strasznie mili, strasznie sympatyczni i naprawdę panuje tam super atmosfera i naprawdę bardzo fajnie, że mogę tam być. Karolina, kilka lat temu no, daleko były takie sytuacje, jakie są obecnie. Gdzieś tam w głowie wtedy myślałaś sobie o takiej konferencji prasowej? Na początku, jak zaczynałam walczyć w MMA, w ogóle w UFC jeszcze nie było kobiet i Dana White się zarzekał, że w UFC nigdy nie będzie kobiet. Kiedy się pojawiła Ronda, to się troszkę zmieniło i od tamtej pory tak naprawdę marzyłam o tym, żeby być w UFC. I kiedy otworzyli jeszcze moją dywizję, no to już w ogóle zwariowałam. I ciężko pracowałam na to, żeby być tutaj, gdzie jestem. No tak, i przechodzimy już do tej walki, o której wszyscy mówią, tak? Kiedy już było wiadome, możesz to zdradzić nam, kiedy to było wiadome, że ta walka, no to będzie Jędrzejczyk Kowalkiewicz? Tak naprawdę chwilę po walce z Rose już się o tym mówiło, już się mówiło wcześniej, że ta, która wygra ten pojedynek, ma szansę walczyć o tytuł, ale tak naprawdę na kilka dni przed ogłoszeniem, przed konferencją się dowiedziałam o tym, że na 100% walczymy w Nowym Jorku. Były jeszcze gdzieś plany, żeby ta gala była gdzieś indziej, bo z obozy Joanny wychodziły jakieś informacje, że mogło to być również na gali w Polsce, ale ona chciała w Nowym Jorku. To chyba Dana White ostatnio mówił. Ja o gali w Polsce nic nie słyszałam, tak naprawdę nie wiem. Ja najbardziej chciałam właśnie zawalczyć w Nowym Jorku. Mówię, gdyby ta gala się odbyła w Polsce, też by było fajnie, bo fajnie zawalczyć o tak prestiżowy pas w ojczyźnie, ale jednak Nowy Jork, Madison Square Garden to jest pierwsza historyczna taka gala UFC w Nowym Jorku. W miejscu, no to jest taka mekka sportów uderzanych, tak, gdzie się odbywały wszystkie największe gale bokserskie, walki bokserskie, więc no to, że mogę tam zawalczyć, to naprawdę no nie potrafię znaleźć słów, żeby to opisać, jak się czuję. Właśnie tak patrzę i widzę, że jest duża radość w oczach i dlatego próbuję gdzieś tam jeszcze drążyć delikatnie. Dobrze, powiedz mi, jak wyglądają wasze, no muszę o takie rzeczy pytać, jak wyglądają wasze stosunki z Asią, bo pamiętam na forum... Stosunków nie było. Dobra, okej. Takie pytania, tak słabo się znamy, a ty takie intymne pytanie mi zadajesz, no wiesz. Wiesz co, no dobra, spróbujemy się poznać po wywiadzie. Okej. Wolę chłopców. Wolę chłopców. Dobrze, a teraz już poważnie. Na forum MMA, z tego co pamiętam, były wspólne zdjęcia, były miłe słowa, a jak stanęłyście oko w oko, to nie umiałem przeczytać z ruchu ust, co tam było, ale tam nie było życzę tobie powodzenia. Ja też nie zrozumiałam do końca, co ona mi powiedziała.
Ale to są prawdziwe emocje. Chwilę przed konferencją prasową, jak się widziałyśmy w hotelu, normalnie się przywitałyśmy, tam zamieniłyśmy kilka zdań. Ale mówię, na konferencji to są tak prawdziwe emocje. Za kilka tygodni mamy walczyć tak o pas UFC. Ona będzie broniła tego pasa, który należy do niej. Ja chcę jej ten pas odebrać. I to jest normalne, że na te kilkanaście sekund czy kilka minut na tej konferencji, patrząc sobie w oczy, po prostu aż w nas wszystko się gotuje. I tak samo pewnie będzie tuż przed walką i w trakcie walki. A tak jak sobie myślisz o niej, czujesz do niej jakąś taką złość sportową, czy raczej to jest czysto po prostu chcę tylko wygrać ten pojedynek, nie mam nic do Joanny? Jak to wygląda? Ja zawsze to powtarzałam i będę powtarzać. Ja mega szanuję wszystkich sportowców, szczególnie trenujących tych sporty walki, wszystkich zawodników MMA. Aśkę naprawdę bardzo szanuję i bardzo podziwiam ją za to, co osiągnęła. No jest najlepsza na świecie, ja chcę walczyć z najlepszymi, chcę wygrywać z najlepszymi i to jest tylko i wyłącznie rywalizacja czysto sportowa. Dobrze, to powiedz mi teraz, zostało faktycznie kilka tygodni do tej gali, Shark Top Team, Łódź, czy coś jeszcze będzie? Nie, wszystkie przygotowania w Łodzi pod okiem Łukasza Zaborowskiego, Emila Grzelaka i Dawida Popłowskiego. Być może ściągniemy kogoś na sparingi, jeszcze nie wiem, tam chłopaki mają jakieś pomysły. Ostatnie 2 tygodnie pewnie spędzę w Nowym Jorku, ale to już pojadą ze mną moi trenerzy. Jeszcze nie wiem, czy 1 czy 2 na pewno na walce będą wszyscy. Ale te ostatnie 2 tygodnie już spędzam w Nowym Jorku. Dobrze. Jak układa się współpraca z Łukaszem Zaborowskim? Dobrze? Bardzo dobrze, jeszcze się nie pozabijaliśmy. No właśnie, bo 2 mocne charaktery, dlatego pytam. Nie, jest fajnie naprawdę. Łukasz mimo młodego wieku jest mega profesjonalistą. Czasami mamy ochotę go pozabijać, ale on naprawdę chce dobrze i naprawdę robi wszystko dla swoich zawodników. Czasami to może dziwnie wyglądać, ale on to wszystko robi dla naszego dobra. No właśnie dlatego też pytam, bo dobrze wspomniałaś o tym wieku. Ja słyszałem gdzieś tam w zakulisowych rozmowach, że Łukasz Zaborowski, ale przecież to jest małolat. I on ma takich fighterów pod sobą i że on jest młody i coś tam. No, przygotowywał mnie do ostatnich 3 walk, 3 ostatnie walki wygrałam, więc ja nie mogę mu nic zarzucić. Mam naprawdę do niego mega zaufanie. I tyle, a ci, którzy twierdzą, że jest kiepskim trenerem, po prostu się nie znają i by mogli się od niego na pewno sporo nauczyć. Dobra, to jeszcze takie ostatnie pytanko. Jakieś wycieczki jeszcze do Nowego Jorku lub do USA się szykują takie promocyjne niebawem? Nie, dopiero na walkę. Okej, dobrze, ślicznie Ci dziękuję, powodzenia. Sam nie mogę się doczekać tego pojedynku, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że 2 najlepsze zawodniczki na świecie są z Polski i no nie wiem, dla mnie to jest coś niesamowitego, mega przeżycie. Dajcie świetną walkę. Dziękuję bardzo.